Witajcie! Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski, Mateusz Lech, byłem szybszy dzisiaj od Mateusza. Zapraszamy na komentarz dnia. Dosyć ciekawy temat, ale zanim przejdziemy, podziękowania dla wszystkich osób, które są patronami, osobami wspierającymi na YouTubie. Dzięki Wam tworzymy nowe materiały, możemy zapraszać gości i możemy rozwijać kanał. Również dosyć ważna informacja, zbliżamy się do 30 000 subskrybentów, zbliżamy się do 1 400 000 wyświetleń. Wielka prośba o udostępnianie naszych materiałów, dzięki temu rzetelne informacje na temat tego, co się dzieje na świecie, w szczególności w Rosji, docierają do coraz nowych widzów. Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu i dzięki udostępnianiu naszych materiałów. A teraz przejdziemy do zapowiedzi tego, co się jeszcze jutro wydarzy, czyli spotkanie z patronami, z fanami i z widzami o godzinie 17. Tak jest. No i zdradzimy różne pomysły i sekrety. Będzie coming out tutaj. Będzie kubek out. Będzie też kubek out. Ja chciałem powiedzieć, że określony procent z budżetu Patronite'a jest przeznaczany na zboże dla tej gęsi, więc wspierajcie, żeby głodna nie chodziła. I tyle. A przejdźmy teraz już może do tematu odcinka, bo zaraz wyjdzie nam kolejny Jaruski. Tak, dzisiaj taki temat ważny, słuchajcie, no bo okazuje się, podawaliśmy to w porannym cepie, dosyć duże kwoty są dostarczane Ukrainie. No i tutaj podliczył Mateusz, że wychodzi, że przekroczyło to już plan Marshalla. I zarówno jeżeli chodzi o pomoc tą łączną gospodarczą, jak i pomoc wojskową. Tutaj też często zauważyliście, że te pieniądze nie do końca trafiają bezpośrednio na Ukrainę, ale trafiają do firm, które dostarczają uzbrojenie i to jest prawda. Natomiast w tym momencie jest tak, że mamy konflikt, potrzebne jest przede wszystkim uzbrojenie, potrzebna jest żywność, jest potrzebna ta pomoc humanitarna i widzimy, że jeżeli chodzi o żywność i pomoc humanitarną, to Ukraina, można powiedzieć, sobie radzi coraz lepiej, no bo jeżeli porównujemy nawet te początki konfliktu, luty, marzec, kwiecień oraz obecną sytuację oraz również to, co Ukraina zrobiła, czyli udrożniła ten nowy szlak handlowy. My mówiliśmy, że dochodzi do tego, że te dostawy zbliżają się do dostaw sprzed konfliktu i tutaj nie wiem, dlaczego strasznie to boli tych rosyjskich fanów i mówią, że to nieprawda, no ale to jest prawda, takie są dane. Ta blokada rosyjska jest nieskuteczna. Ukraińcy korzystają z wód terytorialnych bardzo często tych krajów sąsiednich. Ten odcinek ukraiński jest dosyć krótki. Rosjanie boją się tam wpływać i blokować, boją się również minować tych terenów. Te tereny są rozminowane. No i można powiedzieć, że Ukraina, pomimo tego, że prowadzi wojnę, to zaczyna powoli odbudowywać swoją gospodarkę. Nie wiem, czy zgodzisz się z takim? Tak, ja chciałem tylko jeszcze na wstępie powiedzieć, jak to wyglądało z tym planem Marshalla i dlaczego te wyliczenia się zgadzają, no bo biorąc pod uwagę kwoty z 1948 roku, no to oczywiście, że już przekroczyliśmy bardzo dawno. W 1948 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły w ciągu 4 lat 13,3 miliarda dolarów 18 krajom Europy Zachodniej, aby wspomóc gospodarkę tych krajów po wojnie stanąć na nogi. Korygując to o inflację,
przeliczając to i przypisując wartości do siłę nabywczą do dzisiejszych realiów, jest to około 169 miliardów dolarów na dzisiejsze. Kwota duża, natomiast nie jest aż tak duża, jakby można było się spodziewać i gdyby to porównać z Ukrainą. Według obliczeń Instytutu Gospodarki Światowej na dzień 31 października zeszłego roku Unia Europejska, jej instytucje i Stany Zjednoczone przekazały łącznie około 204 miliardów euro, czyli 219 miliardów dolarów, z taką małą gwiazdką, że to są fundusze zakontraktowane, natomiast one będą też w transzach przechodziły przez kilka najbliższych lat, natomiast jest to kwota już wyższa niż plan Marshalla, który był chyba taką największą historyczną pomocą, z tego co mi się kojarzy. Nie kojarzę jakiegoś takiego większego wsparcia w historii, więc Ukraina wykorzystuje te środki, tak jak mówisz, między innymi odbudowuje sobie ten transport, ma stabilną walutę, budżet jest w miarę zbilansowany, mimo że tam jest ten deficyt będzie pokrywany właśnie z tego wsparcia i nie wygląda to wcale tak tragicznie. Natomiast my chcielibyśmy dzisiaj sobie porozmawiać o tym, że skoro mamy Ukrainę i mamy tu pieniądze wrzucane, to w Rosji tych pieniędzy nikt nie wrzuca, a wręcz one są przepalane, one są tracone, one są blokowane, one są niszczone i spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jak duża to jest kwota i spróbujemy to przyrównać właśnie do planu Marshalla, bo wydaje mi się, że to działa na wyobraźnię. Jeżeli 18 krajów zachodniej Europy plan Marshalla pomógł stanąć na nogi i dał kopa takiego, żeby wróciło wszystko w miarę na właściwe tory po wojnie, no to co się stanie, jak z Rosji wypływają te środki wielokrotnie wyższe? No tak. To wszystko prawda. No i tutaj możemy spojrzeć na kilka aspektów. Tak? Pierwszy taki aspekt chyba skrywany, ale jednak najłatwiejszy gdzieś do policzenia, no to wydatki zbrojne Federacji Rosyjskiej, a nawet utrata wartości sprzętu, który Rosja traci. No i tutaj możemy spojrzeć jak gdyby na takie dwa aspekty. No pierwszy aspekt, ile do tej pory zostało, no jak wyglądały powiedzmy budżety te zbrojeniowe, jeżeli chodzi o lata 2022-2024. No i tu pierwsza rzecz, którą na pewno widzimy i to jest bezdyskusyjne, to co roku wzrastają koszty związane z obsługą konfliktu. O ile w 2022 maksymalnie wszystkie koszty szacowano tak powiedzmy do 100 miliardów, tam 100 kilka, tak, z czego to oficjalne, no to powiedzmy było około 70, no to w 2023 już mamy 120 miliardów, w 2024 w zależności jak patrzymy, od 150 miliardów, czyli uzbrojenie plus obronność, ja liczę, do 200 miliardów. No ale to jest nie wszystko, czyli już jak gdyby można powiedzieć... Ale to już sumujmy te kwoty, 100, 120 i powiedzmy 150, tak? To mamy 370 miliardów dolarów, czyli już jesteśmy na dzień dobry. W 2024 będzie więcej, będzie tak około 400. No ale dobrze, ktoś może powiedzieć, dobrze, no ale przed wojną też były jakieś wydatki, no i to wiesz, to nie jest tak, że tam jest tylko ta Ukraina. No ale z drugiej strony, i tu jest racja, ale z drugiej strony mamy też no, zmniejszające się rezerwy
Jeżeli chodzi o ten sprzęt, czyli ten sprzęt, który był w tych rezerwach, te czołgi osławione, które tam stały, armaty, ciężarówki, które w Excelu się liczyły jako rezerwy magazynowe, materiałowe rosyjskiego wojska, no zostały znacznie uszczuplone i wbrew temu, co rosyjscy tutaj fani mówią, rosyjscy eksperci twierdzą, że Rosja nie jest w stanie produkcją wyrównać tych stanów, bo jeżeli coś produkuje, to też idzie od razu na front, tak? To nie jest tak, że nagle powiedzmy oni sobie zdejmują czołgi i potem sobie z powrotem te czołgi tam na tej Syberii odkładają, tak jak klocki, tak? Tutaj ileś klocków wysłaliśmy na Ukrainie, ale ileś wyprodukowaliśmy, to sobie znowuż możemy odkładać, bo żeby tak było, no to trzeba by jeszcze policzyć, że nawet po zakończeniu konfliktu, jeżeli Rosja chciałaby odbudowywać te swoje rezerwy, powiedzmy strategiczne, no to przez ileś lat, a nawet przez dekadę musiałaby nic innego nie robić, tylko produkować. I to mogłoby się okazać za mało, ponieważ straty są tak duże. No i to jest bardzo ciężko moim zdaniem oszacować, no bo trzeba by wyliczyć wartość takiego czołgu, na przykład T-64, nie? Który był wyremontowany, jaki koszt remontu. No być może się kiedyś pokuszę o jakieś takie wyliczenie, natomiast ono i tak będzie zgrubne. Także można powiedzieć, że te straty, no to jeżeli byśmy liczyli te 400 miliardów, to na pewno. Tak, okay. Jeżeli chodzi o tą część wojskową. Tak, czyli już mamy podwójny plan Marshalla przepalony, tak, jeżeli chodzi o utrzymanie się w wojnie. Teraz jedna ważna rzecz, bo ja zapomniałem o tym powiedzieć. Ukraina w tym momencie dostała te 212 miliardów dolarów lub dostanie, ale to jest wsparcie obecne, a nie obejmuje jeszcze wsparcia, które otrzymają po wojnie na odbudowę. I te pieniądze, przynajmniej w jakiejś części, będą ze skonfiskowanych środków rosyjskich. I tu warto przejść do kolejnego punktu, czyli zamrożone aktywa rosyjskie. Te mamy około 300 miliardów dolarów, czyli kolejny podwójny plan Marshalla, która Rosjanie przynajmniej na razie, a dużo wskazuje na to, że już na zawsze, utraciły. Więc tak. Ten mnożnik robi się już bardzo duży. No i teraz to nie jest koniec, bo musimy spojrzeć na Fundusz Dobrobytu Narodowego. Tak, który w szczycie w zeszłym roku miał, w 2022 roku pompowany tą paniką na giełdzie, to ja pamiętam, tam 150 miliardów było z tego, co pamiętam. W tym momencie mieliśmy informację, że 50, ale to już też, no właśnie, już mniej. Prawdopodobnie 30-40. Dlaczego? No bo projekt Gazpromu 10 miliardów, złoto, jeżeli nie kłamią, ponad 300 ton, tak, 300 ton i 20 miliardów juanów, z czego już zdjęli, czyli mamy tak powiedzmy 300 ton i 10 miliardów, no to już jest jak gdyby dno. 10-20 miliardów juanów. Czyli mówimy w tym momencie... 10-20 miliardów dolarów denominowanych w juanach. O. Tak. Żebyśmy byli tak, bo ktoś to policzył. Czyli z tego... 100 tak liczmy. 100 miliardów. Tylko żebyśmy byli precyzyjni. Pieniądze zniknęły, wartość płynnych aktywów zniknęła, natomiast została wymieniona też w dużej mierze na jakieś akcje, obligacje firm państwowych, nie? Więc, no tak. Więc tu może no ale to 100, zostaje w Rosji. 50. Bo wiesz, zamieniasz właściciela powiedzmy prywatnego lub rozwadniasz akcje. To nie jest tak, że jakaś firma zwiększyła wartość nagle. Zwiększyła wartość, tak? Czy no nie. A więc tutaj jeżeli popatrzymy na gospodarkę, no to trzeba sobie powiedzieć, że oni już uszczuplili o 100 miliardów. Ten fundusz dobrobytu, bo jeszcze to nie koniec.
ktoś może powiedzieć, i tu będzie racja, że dobra, że to jest, liczy się w tych wydatkach wojskowych, nie, no bo to z jednej strony mówimy wojsko, no ale to te 100 miliardów poszło, natomiast pamiętajcie, że jeszcze jest jedna rzecz, że mamy w tym momencie w 2023 spadek tego eksportu, no i ten spadek eksportu z 592 do w tym momencie 425, czyli tu już mamy no kolejne tam 150 miliardów. No i ktoś oczywiście może powiedzieć znowu, że 2022 rok dobry, a 2021, tak. No koniec końców, jakby nie liczyć, no tutaj jest spadek. Dlaczego? Dlatego, że klientów europejskich zamieniono na klientów azjatyckich. No i teraz klienci europejscy lepiej płacili, regularnie płacili, no i więcej można było dostarczyć, no bo można było dostarczyć do Europy i do Azji, a teraz można tylko do Azji dostarczyć, nie? Czyli jak miałeś do tej pory 4 klientów, powiedzmy Ameryka, Europa, Chiny i tam pozostała część azjatycka, no to teraz ci klienci się ponad połowę wykruszyła, no to do tych samych klientów no nie możesz dostarczyć tego samego wolumenu w krótkim czasie, bo to tak się nie da. Tak jakbyście mieli klientów, prowadzicie jakąś firmę, na przykład sprzedajecie trumny i połowa klientów wam odeszła, nie? To sprzedałeś te trumny, to akurat chyba zła analogia. Nie no, żartuję z tą analogią. Nie no, krzesła, ale krzesła, mieszkanie tak. jest jakiejś pojemności, ktoś jest w stanie kupić tylko X krzeseł, nie jest X w stanie krzeseł, 2 bo razy więcej krzeseł, nie potrzebuje, tak? No. 2-3 razy więcej krzeseł niż ten. Nawet jeżeli dajecie mu dobrą cenę, bo on powie, no dobrze, ale co ja zrobię, tak? Z taką ilością ropy, co wy mi tutaj oferujecie, czy z tym gazem, czy z tymi metalami, czy z tą żywnością, tak? No nie potrzebuję więcej, już jestem pod korek, tak? Nie? Tak. A więc to często tak wygląda, że nie są w stanie, no a skoro zmniejszyła się ta liczba klientów, no to ci klienci mówią, no dobra, weźmiemy, no ale musicie jakąś nam special deal jakiś, tak, specjalną ofertę przygotować, żebyśmy my chcieli więcej brać, bo w sumie aż tyle nie potrzebujemy. Czyli no i wtedy trzeba zmniejszać tą cenę. Jest specjalna operacja wojskowa i specjalna operacja wyprzedażowa. Wyprzedażowa, tak jest. No tak, ale to jeszcze nie no wszystko. I widzimy też, że Rosjanie próbują wyeksportować chyba wszystko, co się da do tych Chin, bo widzimy to na żywności, widzimy to też na innych produktach, na drewnie, no wszędzie próbują. Chińczycy nie chcą, oni mówią, nie, no weźcie, tak, bo my nie mamy co z tym zrobić. I Chińczycy często biorą, też dlatego, że ta gospodarka no, ma pewne problemy, a tu zawsze jest jakiś lewar, bo można coś taniej kupić, szczególnie jeżeli chodzi o surowce, tak? Trudno, żeby Wiesz co, przypomniała mi się nie brali. W tym momencie anegdota. Swego czasu przed centrum handlowym stała grupka takich mężczyzn handlującymi podrobionymi perfumami. I oni podchodzili do ciebie, chcesz perfum, tam coś tam, ja mówię, że nie. Ich następnym pytaniem było, a wiesz za ile? Damy rabat, coś tam ten. I to troszeczkę teraz Rosjanie za darmo, tak... a nie chcieli za darmo? Nie, za darmo nie, ale mam prezent dla ciebie za darmo. Mam prezent dla ciebie. Troszeczkę to tak wygląda, jak Rosjanie w tym momencie handlują. Nie, już nie chcemy ropy. A wiesz za ile? Wiesz, że może troszeczkę no tak, dobra, tak. Dajcie to. Ale to nie jest... No widać jak te magazyny, tak, chińskie się... Pytanie zresztą w którymś momencie wszyscy się zastanawiali, po co Chińczycy mają, czy oni się do jakiejś wojny przygotowują, że tyle ropy magazynują, tak, i pszenicy i tak dalej, a oni brali, no bo cena była dobra. No. Tak, ale to jest jeszcze nie wszystko, bo ja bym chciał wspomnieć, ile już mamy tych marszali? Poczwórny marszal? Bo ja jeszcze mam. No, czasami są te same, wiesz, kieszenia, więc ja bym tak ostrożniejszy. Podsumowując, pewnie to zredukujemy, bo ja jeszcze mam jedną.
To ja chciałem do pierwszego. To teraz ty, a potem ja. Tak, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym kapitale zagranicznym, który wypłynął od początku wojny. No to właśnie, tak, to też chciałem powiedzieć. To samo mam. No. A ile się mniej więcej szacuje? No ponad 200 miliardów szacuje się tak od 200 do 300 nawet tego kapitału zagranicznego. Czyli kolejny podwójny Marshall, można powiedzieć. Teraz można powiedzieć ale wiesz, przejęły to świetnie prosperujące rosyjskie firmy i teraz będzie lepiej niż gorzej, tak? No nie. Lub gorzej, lub niż lepiej. Tu zdania są podzielone. My powiemy, że tak, Rosjanie powiedzą, że nie. Nie da się tego tak dokładnie przeliczyć, natomiast chcemy Wam wrzucić te wszystkie kwoty, jakie nam się przypominają, o jakich mówiliśmy w międzyczasie, z tego względu, żeby właśnie na takich planach Marshalla przeliczonych do dzisiejszej siły nabywczej uzmysłowić sobie, jak wielką skalę pomocy Ukraina otrzymuje w tym momencie tak naprawdę od Zachodu, choć mówi się, że raz lepiej, raz gorzej, jest broń, nie ma broni, są pociski, nie ma pocisków, jest zgoda Amerykanów, nie ma zgody, natomiast te kwoty przewyższą już na pewno plan Marshalla, który był dla 18 krajów, tu jest wpompowany w samą Ukrainę, natomiast z drugiej strony no to, co się dzieje w Rosji, to jest wysysanie niesamowitych ilości pieniędzy. Tak, też trzeba powiedzieć sobie, że jeżeli patrzymy na bilanse też płatnicze, to obserwujemy cały czas odpływ pieniędzy z Rosji. Czyli ta nadwyżka handlowa, nie tylko eksport, import, ale też odpływający kapitał. No i tutaj Rosjanie sami przyznają, tak, że to jest powyżej 100 miliardów, tak? Są 100 miliardów tak lekko, tak od 100 można powiedzieć do 200, jeżeli patrzymy na 2 lata, odpłynęło z Rosji, tak? Czyli tutaj już możemy nie dywagować, że to będzie jednak inna kieszeń w stosunku do tych wydatków wojskowych, no bo o ile możemy mówić, że jeżeli chodzi o ten fundusz dobrobytu, no to tam wszystko poszło na to wojsko, tak? A dolano do wojska. Tylko jeszcze z tym wojskiem jest jeden problem, że to jak gdyby często są właśnie te straty bezpowrotne na to wojsko, no bo jeżeli czołg się spali, to on już się spali, jeżeli pocisk kosztuje kilka milionów dolarów, to on spadnie, coś spali, ale również ulegnie zniszczeniu. W przypadku Ukrainy też można powiedzieć, że część tej pomocy taka jest, no bo część jest oczywiście wojskowa. Tutaj też należałoby wspomnieć, a więc ten plan Marshalla nie będzie miał takiego efektu jak ten plan i jest niewystarczający, dlatego mówi się o kolejnych pieniądzach, tak, które są potrzebne na odbudowę, no bo to jest tak naprawdę, żeby Ukraina się utrzymała w wojnie, no i Rosjanie też te pieniądze, które przeznaczają, to żeby się Rosja utrzymała w tym konflikcie. Natomiast też trzeba policzyć pewne straty, które teraz przejdziemy, które są trudniej mierzalne, bo mamy ubytek siły roboczej. No i teraz moim zdaniem to będzie się przekładało przez dekady, bo jeżeli ileś osób ginie, ileś osób jest rannych w tym konflikcie, ileś osób wyjechało z Rosji, ileś osób nie przyjechało do Rosji, no to ten ubytek siły nabywczej będzie powodował, że Rosja zamiast rozwijać się nawet w tym tempie i tak jak wcześniej, tam te 1 do 3 rocznie, tak, no to będzie cały czas albo miała recesję, tak, no albo będzie miała jak gdyby przez dekady problemy, tak, no tutaj Rosjanie sobie przez to, że jest brak siły roboczej i są takie ubytki, szczególnie jeżeli chodzi o specjalistów, tak, no to tworzą sobie problemy na przyszłość, bo tych specjalistów trzeba będzie wyszkolić, trzeba wpuścić na rynek, to są znowuż dekady często,
żeby odbudować tą siłę. Ja jeszcze powiem Nie wiem, czy się coś, zgodzisz ze mną. Ja dodam jedną rzecz, którą kiedyś mówiłem w którejś informacji, chyba to powiedział Mishustin, że aby Rosja nie cofała się w rozwoju, powinna mieć ten rozwój PKB minimum 3%. Wszystko poniżej może oznaczać, że cała gospodarka degraduje się, wszystkie inwestycje degradują się szybciej niż są w stanie być odbudowywane. On to tak sobie po prostu ładnie ułożył i skrócił myślowo, no bo wiadomo, to zależy od wielu czynników. Natomiast jeżeli kraj ten nie będzie się rozwijał minimum 3% i więcej, to on przewiduje, że degradacja będzie szybsza niż zastępowalność i remonty fabryk, dróg, mostów, edukacja i tak dalej. I to jest kolejny punkt, który jest nie brany pod uwagę też często, czyli zapóźnienia, które zaczynają doganiać i łapać Rosję. To ta słynna afera grzejnikowa, którą omawialiśmy, to jest wierzchołek góry lodowej, bo tam jest infrastruktura energetyczna, infrastruktura kolejowa, infrastruktura drogowa. Tych elementów w Rosji w tym momencie się nie robi mało, ze względu na to, że są przepalane te pieniądze, tak jak mówiłeś, i degradacja przegoniła już możliwości naprawiania tego. Tak, i teraz dochodzimy, sobie możemy powiedzieć, że tak te 2 to jest minimum, tak, te plany Marshalla, a pewnie to jest 3, 4, 5, tak, możemy tutaj żonglować liczbami, ale nie o to chodzi. Bo teraz chciałbym zastanowić się, co się stanie, bo kiedyś wojna się, że tak powiem, zakończy. No i tak. Teraz w przypadku Ukrainy bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Unia Europejska, Stany Zjednoczone, kraje azjatyckie będą chciały odbudowywać i inwestować w tej Ukrainie. Jest taka duża szansa. Tak? Jest to scenariusz, to nie, ja nie mówię, że on na pewno się wydarzy, bo też są scenariusze jakieś negatywne, które też mogłyby się, są na stole, natomiast ten jest bardzo prawdopodobny. I tutaj jest, tak jak ja często mówię, dobra perspektywa, no bo Ukraina, pomimo że ma bardzo w tym momencie podobne problemy do Rosji, czyli też ubytek siły, problemy demograficzne, zniszczenie przemysłu, ale oprócz tego przemysłu, tak jak Rosja również ma rozwinięte rolnictwo, które akurat najmniej sporo mniej ucierpiało niż powiedzmy przemysł i mając perspektywy jest dosyć szybko w stanie się odbudować i może liczyć, bo to już następuje, na otwarcie rynku europejskiego. No i słuchajcie, no Ukraina, która liczy niecałe 30 milionów w tym momencie, możemy dyskutować demograficznie, ile to jest, są różne tutaj dane, nagle ma rynek otwarty na swoje produkty 500 milionów, a być może będą jeszcze jakieś umowy właśnie z krajami azjatyckimi, z Amerykanami, więc dosyć duże perspektywy, jeżeli chodzi o rozwój tego handlu na przyszłość. Jakie w tym momencie perspektywy ma Rosja? Bo w mojej ocenie Rosja będzie po zakończeniu wojny wymagała planu Marshalla. Tylko na rosyjską skalę. Wymagała na rosyjską skalę dużego i to kilkukrotnego takich właśnie wysokich inwestycji, żeby wrócić na ścieżkę wzrostu, tak? A nawet żeby powrócić do tego, co powiedzmy było 10-20 lat temu, bo widzimy, że już przed wojną następowała taka można powiedzieć stagnacja i degeneracja tej gospodarki, bo to tak chyba należy nazwać, degeneracja gospodarki rosyjskiej i cały czas uwłaszczanie, bo o ile jeszcze w latach tych 90. i początek 2000 my tego nie widzieliśmy, bo majątek Rosjanie zbudowali na uwłaszczeniu się po Związku Sowieckim, tak? Czyli tam surowce, uwłaszczanie tych fabryk, nie? Wcześniej to było państwowe, teraz jest jakiegoś oligarchy, tak? Powstały jakieś potężne fortuny i my te fortuny myśleliśmy, że
ponieważ one są duże, to myśleliśmy, że Rosja jest na przykład bogata, bo kilku Rosjan jest bogatych, nie? To jak gdyby takie złudne myślenie. Natomiast teraz te majątki się kurczą, tych najbogatszych, tak jak mówiliśmy, 14 nie, ale i milionerów, i klasy średniej w bardzo szybkim tempie się kurczą. Zresztą to widzimy. Mamy taki wskaźnik kiedyś rozwoju społeczeństwa, był kiedyś zaproponowany, trochę dla żartu, a trochę poważny, czyli tak zwany wskaźnik Bimbru i spożycie tego Bimbru. I tu widzimy to, o czym mówiliśmy ostatnio, wzrost produkcji alkoholu medycznego, który jest stosowany do produkcji leków i kosmetyków. No i rocznie przez ostatnie 2 lata to jest ponad 100%, słuchajcie, co jak gdyby pokazuje, że to społeczeństwo bardzo mocno nurkuje w dół. Mamy też, co mówiliśmy, to są bardzo duże problemy społeczne, no i tu moim zdaniem bez kapitału jakiegoś dużego zagranicznego się nie będzie. Zadłużanie się Rosjan, 16-krotne zwiększenie egzekucji komorniczej, tak? Tam potężne liczby, Rosjanie są niesamowicie zadłużeni, szczególnie ci biedni Rosjanie, bo to nie jest tak jak w krajach zachodnich, tak, czy w Japonii, że po prostu ludzie żyją, bo mogą sobie płacić i te kredyty, bo to jest jakiś ułamek ich, powiedzmy tam 5-10%, tak, czy nawet 20% ich dochodów w Rosji, to jest 50-80% ich dochodów i oni po prostu biorą kredyty, żeby przetrwać i żeby spłacić poprzednie kredyty, zupełnie inny mechanizm. Ale do czego chciałem wrócić? Chciałem się ciebie zapytać, jak to ma wyglądać po zakończeniu tej operacji? Kto może odbudować Rosję? Skąd ten kapitał może nadejść? W sumie chciałem coś dopowiedzieć i mogę połączyć to z twoim pytaniem, bo powiedziałeś, że Rosja na początku lat 90. i 2000 zyskiwała te bogactwa, uwłaszczając te zdobycze Związku Sowieckiego. Natomiast ten Związek Sowiecki budował te bogactwa, zasysając wszystkich państw satelit. W tym momencie Rosja tego nie ma. Jeżeli skończy się te uwłaszczanie, najpierw uwłaszczali rzeczy po Związku Sowieckim, teraz uwłaszczają te rzeczy, które zostawił Zachód wychodząc po wojnie, więc te momentum pędu w tym momencie się kończy. To, co zostało uwłaszczone po Związku Sowieckim, zaczyna się rozpadać i nie będzie środków na ten remont. Nie będzie dofinansowania międzynarodowego, nie będzie wsparcia na dużą skalę najprawdopodobniej Chin, ani krajów azjatyckich, bo nikt nie będzie chciał ryzykować dużych środków, przynajmniej na razie, chyba że się tam zmieni coś reżimowo. I ten model rozwojowy na okradanie satelitów, okradanie partnerów, okradanie ludzi, tu też już dochodzą do ściany, bo sam powiedziałeś, że jest bardzo duże zadłużenie wśród Rosjan, powoli się kończy i powoli będzie ściana. Natomiast ze strony Ukrainy, nie mówiliśmy tego nigdy, ale pomyślmy chwilę. Pamiętasz, jak mieliśmy wielką emigrację Polaków do krajów zachodnich po wejściu do Unii, u nas był taki kryzys, wysokie bezrobocie i tak dalej. Co się działo? Ci ludzie jechali na zachód, wyjechało 2 miliony ludzi, pracowali, ale bardzo często wysyłali pomoc do kraju. Wysyłali tak, wsparcie na Ukrainie pieniężne. Tak samo jest. I właśnie, ale w tym momencie tych Ukraińców wyjechało znacznie więcej, a kraj jest dużo biedniejszy. Więc te wsparcie finansowe, które wraca na Ukrainę w formie właśnie jakichś takich datków pieniężnych, ono może być bardzo znaczące dla Ukrainy w tym momencie. O czym nie wspominamy, bo jeżeli wyśle ktoś 100 euro na Ukrainę, to jest to naprawdę duże wsparcie w tym momencie, gdyż w Ukrainie te dochody są naprawdę niziutkie. Jeżeli wyśle 300, to tak naprawdę wpompowuje pieniądze, które mógłby tam zarobić przez cały miesiąc. I tych Ukraińców pracujących na Zachodzie, ale których rodziny pozostawały w Ukrainie, jest bardzo dużo. Często się mówi, że to jest problem demograficzny dla Ukraińców, że tak dużo wyjechało, ale oni wyjechali gdzie? Nie wyjechali do Rosji, chociaż część tam też, ale duża większość wyjechała na Zachód do krajów, które płacą dużo większe pieniądze. I jeżeli oni tam zostaną, a będą wspierać
swoją ojczyznę czy swoje rodziny, no to też jest taki czynnik, który może dać naprawdę potężne kwoty wpompowane w tą gospodarkę, nie? Pewnie tak, ale wróćmy do Rosji i do tego mojego pytania, bo ja nie jestem akurat tak pewien, że nikt nie będzie odbudowywał tej Rosji, bo że tam ten kapitał będzie niezbędny, to prawda. Natomiast jeszcze zwróciłeś uwagę na jedną rzecz bardzo celnie, że ja o tym też często mówiłem, że Rosja nie ma modelu rozwojowego, bo tak naprawdę to, co powiedziałeś, jest prawdą, że jedyny model rozwojowy to jest kradzież, uwłaszczenie, tak. Czyli z jednej strony mieliśmy majątek, wcześniej Związek Sowiecki budował bardzo często, okradając kraje, wysysając z tych krajów satelickich i z własnych obywateli i budował tą potęgę i tą armię, i te wojsko, i te czołgi na krwi swoich i na, powiedzmy, tych krajach takich jak właśnie republiki były, czy też kraje satelickie takie jak Polska, czy Słowacja, Czechy i tak dalej. A w tym momencie nie ma tego, no a więc co może robić? No może, i to były lata właśnie te 90., 2000 na tym majątku sowieckim jeszcze, czyli tak, najpierw nagrabiliśmy, teraz sobie to, co rozgrabimy, to jeszcze raz rozgrabimy i teraz mamy taką następny efekt właśnie też, który, i to chyba się pomija, co daje też taki impuls gospodarczy, bo jeszcze co można? No jeszcze można ukraść to, co jest zachodnie, no bo w międzyczasie ten Zachód zainwestował jakieś tam, pobudował fabryki, no to można szlifierkami te fabryki tam pociąć, sprzedać na złom, sprzedać coś Chińczykom, sprzedać i tak dalej, nie? Czyli, no ale co dalej? No bo już tego majątku zachodniego, powiedzmy, za jednocześnie 2 lata nie będzie. Nakładając coraz większe opłaty, koszty na obywateli, tak, którzy też dochodzą do ściany. I tu już nie ma czego ściągać. Wpędzając ich w tę pułapkę zadłużenia, rozdając te kredyty na prawo i lewo, to akurat tam trochę z przypadku wyszło, no ale no też jak gdyby był ten impuls dla tego sektora finansowego, który też w którymś momencie się skończyć, bo ludzie po prostu nie spłacą tych kredytów i stanie się to problemem banków, a nie ludzi. Ludzi też, ale banków również. No i teraz, no i co dalej? No bo jak uciec do przodu? Albo próbować zabrać bogatemu Zachodowi, to jest jakaś opcja, tylko że patrząc... W sensie na zasadzie horda rabunkowa taka, że wjeżdżamy do kraju, wyrywamy te sedesy i wracamy. Coś jak wikingowie kiedyś, wiesz, atakowali bogate te. No taki model rozwojowy, no bo wiesz, to co jak popatrzysz, masz rację, jedynie to co się gdzieś przynosiło pozytywny efekt dla nich, no to właśnie albo przejmowanie tych zachodnich majątków, no skoro przejęliśmy w Rosji, to może przejmijmy już na Zachodzie, nie? No drugi element, postraszmy, niech nam płacą, tylko że to są takie dwa elementy, które moim zdaniem trudne są do wykonania, czyli tak, atakowanie krajów NATO, no bo trzeba by teraz już kraje NATO, no bo tak nie za bardzo jest taki jakiś sąsiad, który jest bogaty, a który nie jest w NATO, tak? No może Kazachstan, ale Kazachstan chyba nie. No ciężko tutaj znaleźć, a jeżeli nie, no to trzeba jakiś model rozwojowy przygotować, współpraca, handel, ale współpraca, handel z Europą to oznacza demokratyzacja, prawa człowieka, być może no jakieś prawa dla mniejszości narodowych, no dużo problemów, których do tej pory Rosja nie chciała rozwiązywać. A więc ten Zachód i pozyskanie kapitału z Zachodu będzie moim zdaniem trudne, a jeszcze jest jeden element. Przed chwilą ich okradliśmy. Dlaczego teraz oni mają przyjść i nam te pieniądze przynieść? No co prawda tutaj jest to powiedzenie Lenina, tak, że wiesz, że kapitalista powiesi się na tym sznurku, który sprzedał. Natomiast wydaje mi się, że
ten kierunek, czyli kierunek pozyskania i pomocy zachodniej, szczególnie, że Zachód będzie też pomagał Ukrainie. No i teraz Ukraina, która chce wstąpić Wybierasz do NATO. sobie bardziej perspektywicznego klienta tak naprawdę. Tak, który jednak też jest dużym krajem, bo oczywiście Rosja jest olbrzymim, tak? Natomiast Ukraina, nawet jak na Europę, to duży kraj, tak? Większy niż Polska, tak? Największy kraj w sumie, zobacz, przecież powierzchniowo to jest największy kraj w Europie. No po Rosji, która teoretycznie należy. No. Poza Rosją, tak? Tak. A to, że nie ma ludności w tym momencie, to wcale nie oznacza, że za 50-60 lat demograficznie nie dokona się tam jakiś, imigranci, inwestycje, coś tam. Różne rzeczy. No tak, ale masz surowce, masz to rolnictwo, masz duże obszary, które też możesz, tam zasiać. Nawet z tego rolnictwa, tak, to może być... Słuchaj, masz też turystykę możesz mieć, bo to też południe, jest w miarę ciepłe, morze jest też, takie dosyć atrakcyjne. No różne rzeczy, różne możesz modele rozwoju zorganizować. Tak, ale łatwiej jest, no bo oni po pierwsze są nastawieni pozytywnie, po drugie już sporo firm tych zachodnich tam jest, nikt ich nie wyrzucił, no wiele będzie przemawiało za Ukrainą, natomiast za Rosją będzie mało przemawiać, ale skoro nie Europa, to może jednak Chiny. Rozmawialiśmy ostatnio z Łukaszem Kobierskim w jednym z programów, w którym powiedział, że politycy chińscy nie traktują Rosji jako potencjalnego partnera, ale relacja przypomina dealera narkotyków z narkomanem. Wiesz o co chodzi, że po prostu wydoić, wycyckać, wykorzystać okazję, a żeby tak się w głębsze relacje wdawać, to tak nie za bardzo, bo możesz zrazić do siebie Zachód, a Zachód jest dla ciebie ważniejszym klientem. Tak, i właśnie myślę, że te Chiny są bardziej prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że my myślimy taki plan Marshalla na zasadzie trochę, że ktoś ci da, nie? A tu może być oczywiście pomoc coraz głębsza, ale na zasadzie coś za coś. Że coś daj nam. Teren? Tak, i tu Rosja, zobacz, w ograbianiu obywateli i innych krajów była dobra. A więc oligarchowie być może w obrabianiu, czyli trochę Rosja przypomina tą w tym momencie Rzeczpospolitą, tak? Czyli sprzedania tej ostatniej koszuli, nie? No bo Chińczycy powiedzą, no dobra, no my wam dam kapitał, pożyczymy, no ale coś chcemy w zastaw. Mhm. I co Rosja w tym momencie ma? Ziemię jeszcze, surowce. Surowce, rolnictwo, to co jest potrzebne, tylko koncesje na bardzo niekorzystnych warunkach na korzyść Chin. Bo ja wyobrażam sobie, że można sprzedać koncesję na 50 lat, ale normalnie cena rynkowa to jest, 4-krotnie wyższa niż to, za ile sprzedadzą. Za bezcen po prostu, że będzie to taka wyprzedaż garażowa. Tak, i wtedy mamy na przykład złoto, ale to złoto nam się nie opłaca wydobywać przy naszych technologiach bez zachodnich, ale Chińczykom może będzie już się opłacać wydobywać, nie? Tak samo diamenty. I tak dalej, jakieś pierwiastki ziem rzadkich, które są, ale Rosjanie nie potrafią ich wydobywać, a Chińczycy mają przecież technologię, nie? A koncesja na przykład, tak jak amerykańskie koncesje na 30 lat, tak jak powiedziałeś, 50 lat, czy coś w tym stylu, nie? A więc tu bym widział na pewno szansę rozwojową dla Rosji. Ale to jest, zobacz, ale to jest cały czas ten sam model. Łatamy cały czas wtedy będziesz miał dziurę teraz, żeby mieć większy problem później. Tak naprawdę Rosji w 2124 te złoża złota mogłyby się przydać. Natomiast one w tym momencie będą już wykorzystane i za pół darmo oddane Chińczykom. Wiesz o co chodzi? Taki model, który bardzo mocno się rysuje. No do spalonej ziemi. Przetrwać kolonii. Kolonii, tak, że już tak wszystko co
wyprzedajemy, bo ten model do tej pory był stosowany, tak? Tylko że wiesz, kiedyś nie do Rosjan i do innych, a teraz będzie, wiesz, czyli jeszcze co możemy, to jeszcze będziemy próbowali wycisnąć, dopóki się da. No okej, ale to w takiej sytuacji wtedy, powiedzmy, Rosja sprzedaje koncesję Chińczykom i funkcjonuje. I co, dalej będzie agresywna? No, myślę, że tak. Że to będzie takie, my sprzedamy za pół darmo nasze, wiesz, dobra narodowe po to, żeby mieć na te czołgi? No myślę, że tak. No w którymś momencie oczywiście to pewnie się gospodarczo nie złoży, czyli w którymś momencie już lewar chiński będzie tak silny, że być może czołgi ma, ale przełożenia już nie ma i te rządy są już tak zależne, wiesz, i będą wybierane wtedy w Pekinie. Ale jest jeden element, który to wszystko burzy. Sobie tak dywagujemy, że to taki kierunek. Obecne problemy chińskie. I tu się zaczyna problem, bo być może tak by było, bo Chińczycy tak przecież inwestowali w Afryce, tak, w innych, czyli wiesz, uzależnić te kraje i tak dalej. Jak widać, nie do końca to przyniosło dobry też efekt dla Chin. A w momencie, kiedy spłacalność kredytów, wspomnijmy, że spłacalność kredytów tych krajów afrykańskich jest dosyć słaba. Niska. Europejczycy nie udzielali tych kredytów, gdyż już się nauczyli. Chińczycy myśleli, że wykorzystają sytuację, a teraz trafili na ciężki orzech do Natomiast jakieś deale mogą być, czyli na przykład, wiesz, dajcie nam część Władywostoku, ale nie na zasadzie, że to będzie chińskie miasto, ale że my jakąś tam dzierżawę, tak jak jakiś port weźmiemy w dzierżawę i tak naprawdę będziemy z tego zyskać, wiesz, będzie profity, policja portowa chińska, jakaś specjalna jurysdykcja. Tak, cały port chiński, tak i tak dalej, i tak dalej. Przykładowo, to przykład, tak nie mówię, że tak się wydarzy. Dywagujemy sobie. I pewnie jakieś takie elementy będą, natomiast na szerszą pomoc może tu wpłynąć właśnie problemy, czyli Chińczycy w tym momencie będą musieli się skupić na własnych problemach, być może na pewnych napięciach społecznych, bo tych napięć przez wiele lat nie było. Dlaczego? Dlatego, że ta gospodarka, które dane były fałszowane, jakoś się rozwijała do przodu. Tak? Był układ społeczny po prostu. Był układ, nie? Chińczycy nie wtrącali się w działania partii, o ile się pieniądz zgadzał. Natomiast dochodzą już do takich kosmicznych cen nieruchomości, że młodzi Chińczycy po prostu mówią, że ich nie stać na mieszkania. To się dzieje zresztą w wielu miejscach na świecie. Ten konstrukt jest jakiś taki abstrakcyjny i doszedł do ściany, ale w Chinach wyjątkowo jest to temat trudny ze względu na bańkę spekulacyjną na rynku nieruchomości i pompowanie PKB poprzez budowanie na kredyt pustostanów. Tak, i może wiesz, ten kapitał by chciał, ale tego kapitału nie będzie, bo cały kapitał jest pożyczony i trzeba spłacać, nie? Nagle. A kapitał przez błędy, ja to o tym będę mówił w niedzielę, obecnego przywódcy chińskiego odpłynął, tak? Bo on za wcześnie uwierzył w wielkość tych Chin, kiedy jeszcze Chiny nie są wielkie. I spowodował, że zbyt dużo kapitału odpływa. W momencie, jeżeli masz ten ruch, że ci zaczyna odpływać, to ci inwestorzy się boją, giełdy spadają, musisz pompować te giełdy i to taka złap króliczka taka zabawa, nie? Nie jesteś w stanie złapać, ile to ja tu już zapraszam na niedzielę rano o 9:00 łapiemy króliczka z Łukaszem Kobierskim. Tak, będziemy dużo mówić o poprzednim też przywódcy, który w mojej opinii, to wielokrotnie mówiłem, był o wiele, wiele lepszy i budował tą, tak jak wcześniejszy, potęgę, natomiast problemy się zaczęły za obecnego. Ale tak czasami bywa, że partia, bo to partia wybrała, to źle wybrała, i tak to jest. I teraz, ale wracając do tej Rosji, i teraz tak, skoro nie Europa, skoro nie Chiny, albo Chiny w bardzo ograniczonym stopniu, to co? Nie wiem, może rzeczywiście ta planeta Nibru istnieje i oni... W sensie, że krajów nam zaczyna brakować na globie, bo co, Arabowie też będą mieli swoje problemy w momencie odejścia już świata od ropy.
Bo wiesz, trochę mamy taką sytuację, że zobacz, na świecie jakby popatrzeć, to każdy kraj ma duże problemy. Tak, jest ogólnie teraz okres taki turbulencji gospodarczych i to dotyczy całego świata. Takie konflikty niestety nie pomagają, a są też Można często... powiedzieć, że Indie sobie najlepiej radzą i Stany Zjednoczone, no ale Stany Zjednoczone, tak jak wiemy, mają swoje, migracja, tak, to rozwarstwienie społeczne, no polaryzacja też silna tego społeczeństwa. Wiesz, ja myślę, że jakby Indiom się przyjrzeć lepiej, bo też mamy też mają, oczywiście, tak. Nie, no tak. Po prostu ale gdzieś... wiesz, oni mają gdzieś tam ten potencjał gospodarczy na najbliższe lata, taki dosyć prosty, nie? Czyli wiesz, ze wsi, tak, do tych fabryk i tak dalej, to co Chiny budowało. I jeżeli będzie ta stabilizacja polityczna, to jest szansa, że przez ileś tam lat to będzie dawało takiego mocnego kopa. Europa, no to wiecie, że jestem zwolennikiem, nie tak jak właśnie pan doktor Piotr Napierała mówi, że my nie mamy problemów i wszystko jest świetnie. Uważam, że jest bardzo dużo problemów i Europa nie jest konkurencyjna, przegrywa ten proces. Jeżeli chodzi o konkurencję, niemieckie firmy wyprowadzają się z Europy. To, co ciągnęło Europę, przemysł motoryzacyjny europejski ma zadyszkę, mamy problemy migracyjne, nie ma polityki wspólnej migracyjnej, nie ma pomysłów, co robić z tymi ludźmi, jak ich tak naprawdę nie wpuszczać w tym momencie, albo jak już wpuszczać, to jak ich asymilować, bo ludzie migranci się nie asymilują, tworzą się getta, napięcia społeczne, przestępczość i tak dalej. I to są moim zdaniem poważne problemy, które nas czekają. Niska demografia, no i możemy tu tak długo wymieniać, tak? Natomiast no, Rosja w porównaniu z tymi wszystkimi, ze Stanami, z Chinami, no to można powiedzieć, z każdego kraju też ileś problemów ma. Nie? Po prostu ona mówi, biorę wszystkie. Podbijam. Biorę wszystkie i podbijam. Tak. Słuchaj, wiesz co, bardzo często narracja się pojawia w mediach dotycząca konfliktu Ukrainy i Rosji jako wrzutka do Ukrainy, że zanim gruby schudnie, chudy umrze. I tu się mówi wtedy o Ukrainie, że jest tym chudym, tylko się zapomina, że do tego chudego to jest ta kroplówka chyba 70% PKB globalnego podpięta. Powbijanych, tak. Tak, powbijana. Natomiast chudym w tym zestawieniu to jest właśnie Rosja. Że to gdzieś jest pomieszanie tych pojęć i to Rosja ma ten problem i te wszystkie kraje bogate, Chiny, Stany czy cała Europa mają problemy i będą najprawdopodobniej przeżywać jakiś kryzys. Jest jedna natomiast rzecz, tu jest gorzej w Rosji. Którą moim zdaniem czeka Rosję, czyli złamanie układu społecznego, który odziedziczyła jeszcze po Związku Sowieckim. Lodówka. O co mi chodzi? Co? Lodówka. Że tak, lodówka się musi zgadzać. Tak, ale nie, jeszcze mi o coś innego chodzi. Bo Rosja tak z jednej strony się uwłaszczyła, ale zrobiono pewien taki układ społeczny, że my utrzymamy część i utrzymano część tych świadczeń socjalnych i opieki socjalnej, z jednej strony, które trochę przypominają Europę i część europejskich rozwiązań i część jeszcze tych takich sowieckich, komunistycznych, czyli tak lekarz za darmo, szkoła za darmo, emerytura, renta, co tam jeszcze, jakieś dodatki dla matek, dodatki dla weteranów, dodatki jak za mało zarabiasz, nie? Różnego rodzaju ten socjal, który nawet w Rosji można powiedzieć, że się rozbudował. I teraz moim teraz zdaniem, jest nawet rozbudowanie, nie? Wiesz, tak. Dla nauczycielom tam 1 marca, nie wiem, tam słyszałeś, tam 50% jakiś dodatek ma Putin, sypnie, nie? I to się skończy. Przed wyborami. I to się musi skończyć, bo jak gdyby system nie jest w stanie tego utrzymać. Wiesz tak, co, to bez troszeczkę... napływu tego kapitału jakiegoś zewnętrznego, no po prostu się to przewróci. Wiesz co, to troszeczkę wygląda tak, jakby pływak płynął z, workiem kamieni,
a na wojnie ten pływak stracił rękę albo nogę, ale ten worek kamieni dalej jest, nie? I to jest coś, co zaczyna przeważać i ciągnąć tą gospodarkę w dół. I to dół. może być problemem i to jest tym moim zdaniem zapalnikiem rewolucyjnym w Rosji. Nie jakieś tam, że tam Tatarzy tu mieszkają, a tam jacyś, wiesz, jakieś inne nacje. Nie. To, że w którymś momencie może się okazać, tak jak w latach 90., że państwo nie jest w stanie realizować tych podstawowych i trzeba będzie zmienić ten system na albo azjatycki, że nie ma tak emerytur, nie ma socjalu i tak dalej, że każdy musi być odpowiedzialny za swoje życie, gdzie widzimy na przykład niepełnosprawnych na ulicach, że handlują coś tam, żeby zarobić, bo nie ma tego wsparcia, na takiej zasadzie. Tak. Tylko że mental rosyjski jest troszeczkę taki, że nie będę handlował, tylko kogoś okradnę. I tu jest, pojawia się problem. To jedni będą okradać, inni będą handlować. Czeka im znowuż taki bardzo, moim zdaniem, drapieżny kapitalizm. Oczywiście teraz są tendencje reżimu, żeby takie wręcz powrót do komunizmu, tak? Czyli mamy z jednej strony tych oligarchów, ale z drugiej strony jakąś tam nacjonalizację, jakieś dodatkowe znowuż, nie? Tylko że system tego nie wytrzyma. Po prostu, bo nie trzeba z czegoś zrezygnować. No chyba że zrezygnuje się z bycia potęgą militarną i z tego zbrojenia, ale wątpię. Tu bardziej widzę, że będą coraz większe problemy, jeżeli chodzi w przyszłości. Nie mówię, że w przyszłym roku, czy w tym roku, ale wkrótce, jeżeli chodzi, no bo trochę się nie da tego tak połączyć, bo bez zewnętrznego finansowania, bez dopływu, bez rozwoju, cały czas taka degradacja, no to trzeba będzie w którymś momencie, bo to też są przepalane pieniądze, nie? Pomaga się tym ludziom, no ale z punktu widzenia to nie tworzy nowych miejsc gospodarczych, nie tworzy jakiegoś rozwoju technicznego, naukowego, tylko po prostu... Ale daje tym ludziom... Okradasz z jednej strony tych obywateli, a z drugiej strony dajesz mu tą miskę ryżu, nie? I mówisz masz, nie? Ale no w tym momencie nie będzie na tą miskę ryżu. Tak? Dojdziemy do takiego momentu. No i chyba tym można podsumować. Chodziło nam dzisiaj w tym odcinku, żeby to przyrównać do tych planów Marshalla i jak wielokrotność tych planów Marshalla, Rosja jako jeden kraj z problemami, która miała problemy już przed wybuchem wojny, która tak naprawdę miała najgorsze przejście przez pandemię. Tam te śmiertelności wysokie, wiesz, duże wstrząsy na rynku finansowym. I zaraz po tym wpakowała się w nieprzygotowaną wojnę, przepaliła rezerwy, które zbierała 20 lat praktycznie, zepsuła sobie rynki zbytu, a teraz morduje i niszczy przyszłe pokolenie. Odwrócony Marshall i to taki wielokrotny. Zgadzam się. No i okej. A wy czy się zgadzacie? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli macie jakieś uwagi, przemyślenia, to też opiszcie. My oczywiście je czytamy. No i pamiętajcie, programy te są tworzone przy współudziale naszych patronów i wspierających. To wy pozwalacie nam na to, żebyśmy mieli czas, żeby poczytać, pomyśleć i złożyć takie materiały dla was. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.